Czy da się robić metodą rosyjską na okrągło? Jeżeli chcecie się dowiedzieć, to zostańcie ze mną do końca tego odcinka, ponieważ dzisiaj robię eksperyment, którego sama jestem ciekawa. Cześć, witam Was bardzo serdecznie na kanale Marta Lianic z serii Druty bez spiny. Zasubskrybuj, aby nie przegapić nowych odcinków. Natomiast jeżeli potrzebujesz więcej podstaw na temat robienia na drutach, kliknij w tę kartę. Przygotowałam tutaj dla Was taką małą próbkę robioną na okrągło, tylko i wyłącznie metodą wschodnią i tylko i wyłącznie prawymi oczkami. I wszystkie te oczka są przekręcone, a tak nie chcemy, żeby to wychodziło. Ta metoda wschodnia była kiedyś często stosowana, ponieważ robiono dzianiny z elementów i je zszywano. Natomiast w pracy na okrągło nie robimy na prawej, a potem na lewej stronie, tylko cały czas na prawej i to prawymi oczkami. Mówią tutaj na przykład o najzwyklejszym raglanowym swetrze. Teraz patrząc tutaj na budowę tego oczka, ta przednia nóżka jest wyżej, tylna nóżka jest niżej. Jeżeli ja zrobię oczko metodą wschodnią, to je po prostu skręcam. Ale zrobię taki jeszcze jeden rząd, żeby Wam pokazać, na czym ta metoda wschodnia polega, że tu się wbijamy drutem w środek oczka i wtedy przewijamy niteczkę, tworząc prawe oczko. Tylko w tym przypadku, robiąc na okrągło, my je po prostu skręcamy. Teraz kolejny rząd będę eksperymentować i zrobię ten rząd metodą kontynentalną poprzez wbicie się w oczko od dołu w przednią nóżkę. I tu widzimy, że to oczko jest teraz otwarte i nie jest ono skręcone. Zróbmy jeszcze kolejne też oczko. Troszeczkę tak wolniej, żebyście zobaczyli. Czyli mamy kolejne oczko, otwarte oczko. Mogę sobie tutaj też palcem wskazującym pomagać, żeby ta robótka nam szła sprawniej, żeby było nam również wygodniej. Mamy oczka prawe, otwarte i nieskręcone. Teraz zróbmy ten rząd do końca tą metodą kontynentalną i zobaczymy, jak będzie się układać nasze oczko w kolejnym rzędzie i czy da się zrobić metodą wschodnią dalej, czy nie. Dojeżdżamy tutaj do końca. No i znowu przednia nitka jest wyżej, a druga niżej. Czyli jakbym chciała robić metodą wschodnią, to znowu je będę skręcać. Czyli właściwie musiałabym kontynuować metodą kontynentalną, żeby było prawidłowo. To co w tej sytuacji mogę zrobić? Spróbuję inaczej nawijać nitkę, tak jak widziałam w jednym z filmików i zobaczę, co będzie się działo w kolejnym rzędzie. Dobrze, tym drutem prawym też wbije się od przodu pod to oczko, ale inaczej tutaj nawiniemy tę niteczkę. O, też wychodzi mi oczko otwarte. I jeszcze raz. O, widzicie, ja to robię pierwszy raz i to mi nie za bardzo wychodzi, ale co mogę tutaj zauważyć? Ta nitka inaczej nam się zupełnie układa. Nie wiem, jak ta metoda się nazywa, ale podobno ona ustawi moje oczka w kolejnym rzędzie tak, żeby robić prawe metodą wschodnią. Zobaczymy. Zrobię tak jeden rząd na poczet tego eksperymentu i zobaczymy, jak te niteczki będą ułożone w kolejnym rzędzie. Czy da radę potem kontynuować oczkami metodą wschodnią, czy nie. Widzicie, wychodzi mi to jak wychodzi. Moje dłonie nie są przyzwyczajone do takiego ruchu, ale sprawdzimy to.
Co mogę tu zauważyć? Wychodzą też ładne prawe oczka, nie są one skręcone. Robimy dalej. Dojeżdżamy tutaj do końca i zobaczymy, jak nam się układają te prawe oczka w kolejnym rzędzie. Przełóżmy znacznik. O i bum! Mamy to. Przednia niteczka jest niżej, tylna niteczka jest wyżej i mogę robić kolejny rząd metodą wschodnią, czyli wbijam się w środek oczka i przeplatam nitkę. I oczko nie jest skręcone. Kolejne oczko i też nie jest skręcone, czyli wychodzi na to, że jeżeli będziemy robić prawe oczka metodą wschodnią non-stop w każdym jednym rzędzie, to będziemy te oczka skręcać. Natomiast jeżeli zastosujemy tutaj ten inny sposób nawijania po zrobieniu rzędu metodą wschodnią, to ten inny sposób ułatwia nam, a czy właściwie umożliwia nam jakby odkręcanie tych oczek. Jak widzicie, wychodzi mi to jak wychodzi. Podejrzewam, że jakbym zrobiła tak ileś 10 rzędów, to mięśnie w dłoniach naszych się tak przyzwyczajają, że będzie to też szło sprawnie. I jeszcze zrobię sobie tutaj jedno kolejne oczko, ale jak widzicie, no próbuję. Oczka wychodzą prawidłowe, nie są skręcone, ale musimy robić naprzemiennie. Ja już tutaj w tym miejscu spasuję i robię dalej metodą kontynentalną, bo każdy rząd robi się tak samo i nie trzeba nic odkręcać. Dlatego mi się wydaje, że ta metoda jest taka popularna w robótkach na okrągło, a różnica jest właściwie tylko jedna, gdzie wbijamy się drutem, żeby zrobić to oczko prawe, czy w środek oczka, czy z przodu od dołu tego oczka, bo sposób nabrania włóczki jest właściwie taki sam. I widzimy tutaj różnicę. Pierwsze rzędy były robione tylko i wyłącznie prawymi oczkami metodą wschodnią i te oczka niestety wychodzą nam skręcone. Możemy zastosować tę metodę, ale naprzemiennie z jakby odkręcaniem tych oczek. Więc tutaj eksperyment uważam, że nam wyszedł, dał nam dużo informacji na temat, jak robić na okrągło metodą wschodnią. Podsumowując, nie ma znaczenia, jakiej techniki używacie, czy jak ona się faktycznie nazywa. Najważniejsze, co ma znaczenie, to to, czy sprawia Wam to faktycznie satysfakcję i czy układa się w taki sposób, w jaki Wy chcecie, żeby się to układało. Jeżeli ten filmik był dla Was przydatny, piszcie w komentarzach, a jeżeli chcecie szybciej albo sprawniej robić te prawe oczka i lewe oczka metodą kontynentalną, zajrzyjcie tutaj do tej karty.